Nie lubię swojego tempa odcinków, bo powinienem był zrobić do tej pory parę osobnych odcinków z newsami. Omówiłbym wszystko w jakiś zadowalający sposób. Dzisiaj zrobiłem sobie jednak krótki, szybki odcinek na 4 różne tematy. Zaczniemy od najbardziej kontrowersyjnych tematów. Będzie tutaj mowa o teaserze na FNAF Worldzie. Jak już mówiłem, teaser na FNAF Worldzie. No, na ten moment teaser został już skasowany, ale oryginalnie tutaj był i oryginalnie wyglądał dosyć ciekawie. Scott w tym miejscu już w dosyć jednoznaczny sposób mówi nam, że 58 nawiązuje do Freddy'ego w kosmosie, do FNAF Worlda, do wszystkiego. Mamy tutaj też liczby 3 w 4 czy nawet 5 różnych miejscach i wydaje się, że chodzi tutaj o update trzeci, o kontynuację update'a drugiego, o kontynuację FNAF Worlda. Jak mówiłem wcześniej, wciąż nie wydaje mi się, żeby to był rzeczywisty update, bo Scott obiecywał, że gry nie ruszy, ale totalnie jestem w stanie zrozumieć jakąś osobną kontynuację jakiegoś duchowego następcę FNAF Worlda, coś co wydaje się być update'em trzecim, ale rzeczywiście nim nie jest. Póki co wygląda to na jakieś Freddy in Space 2, ale nie obraziłbym się, jakby Scott dalej pamiętał te kupokiełki zapowiedziane w 2016 roku w update'cie drugim. Jeśli miałbym coś jeszcze powiedzieć na temat tego teasera... Drugi teaser pojawi się na Scott Games i jest to plakat Freddy'ego z drugiej gry Steel Wolves Studios. Taki typowy, fajny plakacik z napisem Rock. Możemy zobaczyć tutaj więcej szczegółów na ciele Freddy'ego, ale ogólnie nie jest jakimś większym revealem, tylko pokazuje nam trochę wyglądu, więcej szczegółów. W kodzie źródłowym nie ma też jakichś specyficznych dodatkowych informacji, a co najwyżej można zwrócić uwagę na nazwę pliku 7_1. Co jednak najważniejsze, to grzebanie w kodzie samego zdjęcia. Już parę razy udało nam się wyciągnąć jakieś informacje z samego pliku. Czasami są tam zapisane nazwy warstw z programu. Najbardziej jest to kojarzone z Sister Location, całym tym revealem litera po literce. Wczoraj dowiedzieliśmy się, jak nazywa się nowy zestaw animatroników i będą to glamrocki. Glamrock to styl w muzyce rockowej z lat 70. z Anglii, więc to może być ciekawy temat do poczytania sobie w internecie. Spróbuję na osobnym odcinku pogrzebać o glamrocku, jeśli mi się uda, ale ogólnie dosyć istotna informacja. Można by się zastanowić, czy nie potwierdza to w jakiś sposób teorii, że nowa gra będzie jakimś prequelem, jakieś lata 70., 80., ale chciałbym też zwrócić uwagę na to, jak ten animatronik wygląda, a jak wyglądały FNAF-owe animatroniki w latach 80. Ja wciąż się trzymam teorii, że będzie to sequel, jakaś retro-lokacja. Fazbear Entertainment próbuje czegoś nowego, więc robi rockowy zespół. Tak to widzę na ten moment. Sam tekst brzmiał Glamrock Fred, więc nie jesteśmy pewni, czy chodzi tutaj o Freddy'ego, o Fredbeara, czy może plot twist o Freda. Kto wie. Dodam jeszcze parę słów na temat Scottowego posta na temat nadchodzących projektów. Dowiedzieliśmy się paru rzeczy. Skrypt filmu został w końcu skończony. Konsolowe porty mają pojawić się jeszcze w tym roku. Przy książkach Scott rzucił memem, bo najwyraźniej nie dogadał się ze Scholastikiem i myślał, że pierwsza książka wchodzi w marcu, a nie w grudniu. Ważne rzeczy z update posta to, że Into Madness ma tutaj taki kryptik, tajemniczy, dziwny fragment. Scott usunął notkę o 58, ludzie obawiają się, że połączy dwa projekty w jedno, ale mam nadzieję, że jednak nie, że wciąż chcę, żeby to było tak, jak było to powiedziane oryginalnie. Osobny projekt robiony przez Scotta to 58, a Into Madness to trzecia gra Steelu. No i ostatnie to news na temat gry AAA. Coś się posypało, najwyraźniej dlatego nie dostaliśmy newsa tydzień temu, ale coś się dzieje, Scott będzie to wszystko kontrolował od tego momentu. Możemy się tej gry spodziewać jednak później niż był na to oryginalny plan. Trzecim głównym newsem jest post Scotta na Reddicie. Potwierdził znowu nam lore i z tego powodu jest bardzo fajnie, ale nie jest to też nic jakoś mocno istotnego. Scott potwierdza tutaj, że FNAF Help Wanted jest kanoniczny i że nie dekanonizuje innych gier. Bo ludzie mieli tutaj problem z tą notką, że gry nagle okazują się prawdziwymi grami w uniwersum i o co tutaj chodzi. Scott powiedział, że nie jest on game devem, który zrobił gry w uniwersum, o którym jest mowa. To jest taki zwykły referenc. Użył swojego zdjęcia, żeby przedstawić tego game deva. Game dev jawnie nawiązuje do Scotta, ale to nie jest dosłownie Scott, te gry nie są dosłownie FNAF-ami, a jedynym celem tego zabiegu było przygotowanie setupu do gry, żeby mieć kanoniczne i takie, jak to napisał, questionably canon. Chodzi tutaj raczej o postacie jak Nightmarion czy Nightmare Fredbear, które nie powinny się tutaj pojawić, bo Fazbear Entertainment nie powinien o nich wiedzieć. Sam fakt istnienia tych gier ułatwia też segregację poziomów. Także tak, jedynym celem tego zabiegu było zmieszczenie różnych postaci w jednej grze, nie niesie to za sobą żadnych poważnych konsekwencji, to taki zwykły meta żart.
pojawił się pomysł, żeby nadać imię game devowi na bazie przekręconych wersji imienia Scotta i jeżeli uprzemy się przy jakiejś nazwie, to może w najlepszym przypadku stanie się ona kanoniczna, tak jak to było z Shadowami czy z Fongajem. Byłoby śmiesznie. Według mnie game dev nazywa się Sok Walton. Ale głównym celem, jak mówię, jest tutaj tylko wątek gameplayowy. Ostatnim newsem, tym najmniej ważnym, tym, który powinien się pojawić w poprzednim odcinku z newsami, jest temat nowego update'a Help Wanted. Bo taki update miał miejsce i dostaliśmy dużo fajnych rzeczy. Dostaliśmy Wildready w segmencie FNAF 2, dostaliśmy dodatkową noc, swego typu Custom Night. I wciąż nie jest to poziom, który dorównywałby oryginalnemu FNAF 2, ale jest to już dosyć trudna noc. W końcu można zginąć w segmencie FNAF 2. Ludzie zwrócili też uwagę na to, że Old Freddy i Toy Freddy zatrzymują się w tym samym miejscu przed biurem, tworząc fuzję. Także śmiesznie to wyglądało, my na ten temat powstały. Steelwool pracuje już nad bugfixami, więc prawdopodobnie ten twór wkrótce zniknie na dobre. Co jednak najważniejsze w update'cie to to, że nadchodzi październik, a październik to nie tylko miesiąc FNAFa AR, ale także miesiąc Halloween, co bardzo ładnie łączy się z Halloween Packiem, który wciąż jest jedynie nieoficjalnie zapowiedziany, ale jest. Halloween Pack do Help Wanted. Najpewniej wyjdzie na Halloween, tak możemy zgadywać. Teaser, który dostaliśmy, przedstawia rękę wychodzącą z ziemi, niczym zombie wychodzący z grobu. Może to sugerować dwie rzeczy. Albo twisted animatroniki zwyrodnialców z książkowego lore, albo coś pod symulatora pizzerii. To są dwie główne teorie. Cokolwiek z tych dwóch rzeczy jest poprawną odpowiedzią, dowiemy się, jak już wyjdzie update Halloween Pack. Zwyrodnialcy mają więcej sensu fabularnie, bo w książkach rzeczywiście chowają się pod ziemią. Ten teaser bardzo pasuje do zwyrodnialców, byłoby to bardzo ciekawe wykorzystanie postaci. Pierwszy raz zobaczylibyśmy zwyrodnialców w 3D. Problem polega jednak na tym, że zwyrodnialcy mają bardzo małe szanse na to, żeby to właśnie o nich chodziło, w końcu książkowe lore. Byłby to bardzo odważny ruch ze strony Scotta i Steelwool, żeby dodać nam twistedy. FFPS jest bardziej podstawową wersją, a ta ręka może reprezentować jakiegoś Rockstara, czy to Lefty, czy sam Freddy. Byłoby bardzo fajnie zobaczyć FFPS w tej grze, bo to jedyne, czego nam obecnie brakuje w Help Wanted. Chciałbym bardzo zobaczyć segment Salvaging w 3D, w VR-ze, bez żadnych limitacji ClickTeama. Zespół może zrobić tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy, jeżeli to jest rzeczywiście FFPS. Może nawet będziemy mogli przemeblować dookoła, kto wie. Przekonamy się za jakiś miesiąc. Ja wciąż wolałbym zwyrodnialców, bo ma to większy potencjał, ale mówię, mała szansa na to, większe szanse ma FFPS. Ale póki co, to tyle. Muszę wrócić do teorii, do fangame'ów, mam parę zaległości jeszcze, a dopiero wtedy będę mógł tak na poważnie ruszyć do przodu z teoriami. Także dziękuję wam za oglądanie, liczę na wasze opinie co do tego, co wy myślicie osobiście o tych teaserach, jakie są wasze teorie. Zgaduję, że wiele opinii co do teasera z FNAF Worlda znajdą się na pierwszym teaserze z projektu 58. Ale cóż, do zobaczenia w sekcji komentarzy.